Nazywam się Barisan. Moja rodzina ma niewielką posiadłość niedaleko Bouillon. Od wielu lat pełnię służbę u Gottfrieda jako wierny rycerz i dowódca oddziału kawalerii. Razem udaliśmy się na synod w Clermont, gdzie papież Urban miał wygłosić jakieś przemówienie. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jak po tym wydarzeniu zmieni się moje życie. Przemówienie było szokujące dla wszystkich, a zarazem motywujące do działania. Każdy, kto wyrusza na wyprawę, ma założyć swój krzyż. Gottfried od razu zebrał wojska i wyruszył północnym szlakiem przez Bałkany. Ja ruszę na południe przez Italię i przeprawi się na ziemię Bizancjum, aby spotkać się w stolicy cesarstwa, Konstantynopolu. Zebrałem więc swój oddział złożony wyłącznie z kawalerzystów i ruszyłem na południe. Szybko minęliśmy Lyon, Marsylię, Ancone. Następnie przeprawiliśmy się promem na ziemię cesarstwa. Stąd już tylko parę dni drogi do Konstantynopola. Gdy tam dotarliśmy, okazało się, że nie byliśmy pierwsi. Była wręcz kolejka do portu. Cesarz Aleksy w obawie o bezpieczeństwo miasta wpuszczał tylko małe grupki bojowników. Gottfried również dotarł, załatwił nam przeprawę, a on sam został. Do załatwienia miał jeszcze inne sprawy. Parę dni później dopłynęliśmy do miasta Izmir, należącego do cesarstwa. Byliśmy na terenach zwanych Anatolią. Ogromne połacie ziemi, pełne bogactw i innowierców. Wszyscy przybyli tutaj po jedno i drugie. Naszym pierwszym celem będzie miasto Ancyra, należące do sułtana Kili Arslana. Ja mam wpierw wykonać zwiat, aby określić umocnienia i liczbę obrońców. Chwilę później dostaliśmy informację, że Gottfried zdołał załatwić sojusz z cesarzem Bizancjum. Mamy jego pełne poparcie. Nam kazał wyruszać, a on dotrze do nas w późniejszym czasie. Tego samego dnia wyruszyłem wraz z moim oddziałem. Przemieszczaliśmy się bardzo szybko, a sztandary z czerwonym krzyżem na białym tle towarzyszyły nam bez przerwy i dodawały skrzydeł. Parę dni później byliśmy nieopodal miasta, a jego mury było widać już z daleka. Nie były może zbyt wysokie, ale za to wyglądały na bardzo solidne. Bez ich zniszczenia nie ma co nawet podchodzić do oblężenia. Nie było widać śladów po żadnej dużej armii, więc prawdopodobnie nie spodziewali się nas w tak licznym gronie, co działało na naszą korzyść. Ja za to skorzystałem z okazji i złapałem jeden z oddziałów, który zdawał się patrolować te okolice. Dałem sygnał do ataku i ruszyliśmy z szarżą. Pierwsza krew się polała. Moi chłopcy dali w końcu upust żądzy, którą trzymali, odkąd wyruszyliśmy na wyprawę. Nie dali przeciwnikowi żadnych szans. A z ostatnim z nich rozprawiłem się osobiście. Zgodnie z rozkazami Gottfrieda, schwytani dowódcy mieli zostać oddelegowani do swojego stwórcy. Tak też czyniłem, jednym szybkim ruchem topora. Po wykonanym zwiadzie wróciłem do Izmiru, aby zdać raport. Jednak Gottfried nadal do nas nie dotarł. Ludzie palili się do walki, nie mogliśmy czekać i trwonić zapasów. Wraz z resztą dowódców podjęliśmy decyzję. Wyruszamy prosto do Ancyry, aby przeprowadzić oblężenie. Gottfried wraz z resztą armii będzie musiał dotrzeć do nas w późniejszym czasie. Armia wyruszyła niczym stado wygłodniałych wilków, chcących odbić ziemię, która powinna należeć do nich. Zebraliśmy wszystkich dowódców, których udało nam się przekonać i ruszyliśmy przedartym wcześniej przeze mnie szlakiem. Po drodze spotykając nękające nas drobne oddziały Saracenów. Sam sułtan Kili Arslan wyszedł nam naprzeciw. Jednak widząc naszą armię, wolał schować się za murami dobrze obwarowanego miasta i słusznie. Rozpoczęliśmy oblężenie. Zbudowaliśmy wieże i trebusze potrzebne do zniszczenia murów oraz wrogiej artylerii. Spóźnione oddziały dołączały do nas w trakcie oblężenia, a po Gottfriedzie nie było znaku. Przez kolejne dni trebusze nie miały czasu na odpoczynek. Ostrzał trwał nieprzerwanie do czasu, aż nie padły obydwa mury. Jeszcze parę dni i obrońcom mogły się skończyć zapasy, jednak nasi ludzie już nie chcieli czekać. Palili się do walki i trzeba było ten zapał wykorzystać. Nie wiedzieć czemu część naszych oddziałów nie pokazała się na polu bitwy, więc przeciwnik zaczął z przewagą liczebną. Oddziały szturmowe ustawiły się jak najdalej, aby uniknąć ostrzału z muru. Trebusze teraz musiały przetrzebić trochę mury pełne wrogich strzelców, zanim ruszymy do szturmu. Jednak w tym celu spisywały się bardzo miernie. Przy kolejnym oblężeniu, jeżeli będzie taka okazja, musimy wykorzystać całkiem inny sprzęt. Na szczęście parę celnych strzałów i udało się trochę obniżyć liczbę obrońców oraz ich morale.
mogliśmy przygotować się do szturmu. I gdy wróciłem do oddziału, już wiadome było, czemu część ludzi nie pokazała się na polu bitwy. Zachlali tak ciężko poprzedniego wieczora, że część ludzi nie zdołała wstać, a część zapomniała nawet założyć swoich zbroi. Jednak teraz już nie było odwrotu. Ruszyliśmy zwartym szykiem w stronę wyłomu w murze, gdzie czekali na nas obrońcy. Gdy się zbliżyliśmy, nakazałem obydwu oddziałom atak. Walka była bardzo zacięta, żadna ze stron nie chciała odpuszczać, gdyż to wiązało się z ich końcem. Prawa strona zdawała się być w impasie, gdyż natrafiła na bardziej doświadczone oddziały. Za to lewa flanka zdobywała centymetr po centymetrze, przepychając wroga coraz dalej, a Gottfrieda ze wsparciem nadal nie było widać. W końcu nastąpił przełom w ataku i lewa strona zdołała wepchnąć obrońców i zdobyła schody na murach. Za to prawa strona nadal miała problemy z przebiciem się. Na horyzoncie pojawiły się wojska. Gottfried w końcu dotarł do nas i wspomógł prawą stronę, dzięki czemu przebili się do wnętrza muru. Gdy padła prawa strona, rozpoczęła się rzeź wszystkich obrońców w środku miasta. Nie przeżył nikt. Wielu naszych również poległo, jednak zgodnie z obietnicą papieża, wszystkim w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami, grzechy będą odpuszczone. Miasto zostało zdobyte i będzie doskonałym punktem strategicznym do naszego dalszego podboju. Gottfried ponoć zgodnie z układem przywłaszczył sobie to miasto pod władanie. Spotkaliśmy się w końcu w sali lordów. Pochwalił mnie za doskonale poprowadzony zwiat oraz oblężenie. Kolejne zadania już czekają na mnie. To dopiero początek naszej krucjaty.